Czas na unboxing projektu Dom w Idaredach 11G2 autorstwa Archono. Zapraszam. Sam projekt to taka mała paczuszka. Natomiast większość miejsca zajmuje tablica budowy. Zobaczmy, co mamy wewnątrz. Dziennik budowy. Projekt architektoniczno-budowlany. 3 egzemplarze projektu technicznego i 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego. Szacunkowa projektowana charakterystyka energetyczna budynku. I chyba jakieś ulotki z Simona, Purmo, rekuperatory, czyli reklamy. No i tak się prezentuje całość, czyli mamy fajną, zgrabną teczuszkę. O, tutaj kot się próbuje ładować. Dziennik budowy. Dziennik budowy w sumie jest zakupiony dodatkowo razem z tablicą budowy. Szacunkowa projektowana charakterystyka energetyczna budynku. 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, 3 egzemplarze projektu technicznego. No i kilka reklamówek bram, rekuperatorów. Całość w dużym pudle przyniesionym przez kuriera. Także zabieramy się za żmudną lekturę. Kupiliśmy projekt Dom w Idaredach 11G2 autorstwa Archon. Dom z dwustanowiskowym garażem w Bryle, dwuspadowym dachem, który charakteryzuje się tym, że ma kuchnię niejako oddzieloną od części salonowej. Oprócz salonu z kuchnią ma też kominek, z którego prawdopodobnie zrezygnujemy. Kotłownia, która jest dostosowana w standardzie pod ogrzewanie gazowe. My to będziemy chcieli zmienić na pompę ciepła, więc zastanawiamy się, czy ta kotłownia jest potrzebna aż tak duża. Być może będzie się dało ją troszeczkę zmniejszyć, na przykład kosztem powiększenia spiżarni. Generalnie dom jest dopasowany do ekspozycji południowo-wschodniej. Nasza działka południe ma mniej więcej, jakby można powiedzieć, trochę na skos, patrząc od strony salonu. Nasz układ działki jakby wymusza to, że główna część tarasu będzie od strony wschodniej. Tak? Także tutaj jakby nie będziemy się mocno skupiać nad zagospodarowaniem tej części po prawej stronie projektu. Bardziej skupimy się na tym, co się będzie działo za domem. Jeśli chodzi o układ na górze, są to pokoje 4, tak? Natomiast planujemy to zrobić w ten sposób, że te 2 pokoje po prawej stronie będą pokojami dziecięcymi, natomiast 2 pokoje po lewej będą odpowiednio sypialnią i gabinetem, przy czym tutaj jakby zmienimy układ tych pomieszczeń 8, 7, 6. Planujemy z nich zrobić 2 pomieszczenia, które będą jakby podzielone na pół. Jednym będzie pralnia, a drugim będzie taka większa garderoba z możliwością przechowywania różnych rzeczy. Nie planujemy tutaj nanosić większych istotnych zmian w łazience, natomiast w garderobie przyległej do sypialni planujemy dołożyć jeszcze jedno okno dachowe i tu ewentualnie w tych pokojach, które mówiliśmy, planujemy jeszcze przesunąć lekko okna, żeby po prostu mieściły się na środku. Jeśli chodzi o parametry tego projektu, powierzchnia netto domu to 156 metrów, natomiast dla nas istotna pod kątem dopasowania się pod warunki zabudowy była powierzchnia zabudowy. Maksymalnie nasza działka zezwalała na 18% zabudowy, co przy działce 800 metrowej dawało 144 metry. Tutaj mieścimy się prawie na styk, tak? Bo mamy niecałe 141,5 metra. Składając warunki zabudowy, rozważaliśmy właśnie m.in. ten projekt jako jeden z takich, które potencjalnie możemy wybudować. Dlatego też warunki zabudowy składaliśmy z widełkami, w których będzie się mieścił m.in. Jeśli chodzi o proces zakupu takiego projektu gotowego na stronie Archono, to jest on raczej dziecinnie prosty. Po prostu klikamy przycisk zamów projekt, następnie system nas pyta, czy chcemy wersję podstawową, czy wersję w odbiciu lustrzanym. My skupiliśmy się na wersji podstawowej, taka idealnie pasuje do naszej działki. Jeżeli jest oczywiście dostępny, to trzeba pamiętać o zastosowaniu kodu rabatowego. Trzeba to kliknąć na dalszym etapie. To, na co się zdecydowaliśmy jeszcze, to zakupienie dodatkowej tablicy budowy i dziennika budowy. Cena jest dosyć fajna w porównaniu tablic i dzienników budowy dostępnych na przykład na Allegro. Tak, klikamy następnie do koszyka, możemy przejść dalej, chyba że chcemy oczywiście kupić jakieś sobie jeszcze opcje dodatkowe. Klikamy zobacz koszyk, musimy zastosować kod rabatowy, tak, czyli najlepiej sobie kliknąć tutaj w tym miejscu, jeżeli jest oczywiście dostępny, to kliknąć zastosuj kod, wtedy łączna kwota ulega obniżeniu.
Tutaj mamy jeszcze podsumowanie tego, co chcemy kupić. Klikamy przejść do kasy i oczywiście tu już uzupełniamy dane dotyczące dostawy i płatności, a także nasze dane, na które ma być wystawiona faktura. Zabieramy się za dostosowanie projektu do działki. Także śledźcie nas w kolejnych odcinkach. Będzie się działo. Zapraszam.